Prawo jazdy to tylko początek. Uważam, że jak tylko zda się egzamin, trzeba zacząć jeździć. Ale czym? Dziś 5 porad o tym, jak wybrać pierwszy samochód. Mój pierwszy samochód był stary. Kiedy go dostałam, miał już 10 lat. To sprawiło, że nie był wyposażony w większość dostępnych na rynku systemów. Jedyne co tam było, to wspomaganie kierownicy. Nie miał czujników parkowania, nie miał asystenta martwego pola, nie miał kamery cofania, nic. I taki też samochód polecam Tobie. Jasne, te wszystkie systemy są przydatne, ale warto umieć sobie radzić na drodze bez nich. Mój samochód miał manualną skrzynię biegów. To nadal w Polsce najczęstszy wybór, ale znam kilka osób, które właśnie z uwagi na konieczność myślenia o zmianie biegu boją się jeździć. To naprawdę nic takiego, najwyżej samochód zgaśnie Ci parę razy przy ruszaniu. Tak, wiem, dla świeżego kierowcy to straszny stres, ale mimo to warto nauczyć się jeździć samochodem z manualną przykładnią. Automat jest łatwy, zajmie Ci parę minut, żeby się przyzwyczaić. Zawsze zdążysz się tego nauczyć. Samochód, który dostałam od taty, był stosunkowo duży. To było kombi, nic szczególnie ogromnego, ale dawał mi jakieś poczucie bezpieczeństwa. Poza tym, jeżeli ktoś nauczy się manewrować większym samochodem, będzie umiał manewrować mniejszym. Może niekoniecznie zaczynają od tego Rolls-Royce'a, dlatego że on ma jakieś 5,30 długości i 2 szerokości, więc parkowanie go, no ale z drugiej strony on ma wszystkie systemy, więc to jest łatwiejsze. Dochodzi jeszcze jeden aspekt, może mniej technologiczny, a bardziej psychologiczny. Dziewczyna w małym samochodzie nie ma szacunku na drodze. Już o tym zresztą opowiadałam przy okazji kilku testów. Początkująca, mało asertywna dziewczyna tym bardziej. Moja przyjaciółka, która na co dzień jeździ sporym SUV-em, zamieniła się kiedyś ze swoim tatą samochodami i skończyło się na tym, że 3 razy musiała objechać rondo, żeby ktoś ją wypuścił. To jest ten problem, więc duży samochód daje Ci trochę więcej szansy na to, że wyjedziesz tam, gdzie chcesz. Duży, stary samochód nie jest optymalnym rozwiązaniem, ale zwykle działa to w ten sposób, że ta druga osoba, która Cię zobaczy, będzie wiedziała, że Twój samochód jest wart paczkę fistaszków i że prawdopodobnie nie będzie Ci jakoś bardzo żal, jeżeli go zarysujesz. A z drugiej strony, jeżeli ten ktoś jedzie samochodem wartym 10 razy tyle, czy 50 razy tyle, to on się 2 razy zastanowi, zanim wymusi na Tobie pierwszeństwo. I kiedy już ten samochód masz, nie bój się nim jeździć. Ja musiałam jechać z moim ojcem, zawodowym kierowcą, po odbiór prawa jazdy. I to było ciężkie. A później musiałam przeprowadzić sobie ten swój nowy samochód 30 km, znowu z moim ojcem, i ojciec popłakał się ze śmiechu, bo się okazało, że po pierwsze nie umiem korzystać z lewego pasa, ponieważ podczas jazd nikt mnie nie nauczył, że wolno, a po drugie, kiedy wrzucałam piątkę, to cały samochód huśtał się po drodze. Tak, kupa śmiechu, wiem. Ciężko to odchorowałam do następnego dnia. Do następnego dnia miałam wizytę u mojej kosmetyczki i stwierdziłam, że nie chce mi się jechać 3 autobusami. Wsiadłam, pojechałam, zaparkowałam i jakoś to poszło. Jasne, każdy musiał zdać parkowanie na egzaminie, ale nie musisz parkować tuż przy wejściu do sklepu. W zasadzie to nawet lepiej, jeżeli kawałek się przejdziesz, bo to zdrowiej. Znajdź sobie tyle miejsca, żeby zaparkować bezpiecznie, przymierzyć 2 razy, wyprostować 2 razy. I pamiętaj, że po zaparkowaniu musisz jeszcze wyjść z samochodu, nie obijając auta obok. A Ty? Jaki miałaś pierwszy samochód? Jak Ci się nim jeździło? Daj znać w komentarzu. Zasubskrybuj też mój kanał. W każdy czwartek testy samochodów. Zajrzyj na mój blog jestpięknie.pl i na mój Instagram. Linki w opisie pod filmem. Dzięki i do zobaczenia.